Witam z Oslo. Za chwilę idę do tego budynku, który znajduje się za mną, żeby nauczyć się, jak być bardziej kreatywnym i żeby dowiedzieć się, jak opowiadać ciekawsze historie. Jestem dzisiaj w sklepie Foto-Eno, tak jak Wam wcześniej wspomniałem, z racji tego, że ten sklep przeszedł gruntowny remont. Była tutaj przebudowa sklepu, sklep jest o wiele większy, jest o wiele większy asortyment. Z tyłu, jak widzicie, albo zobaczycie w przebitkach, są wystawki Canona, są wystawki Nikona, są wystawki Sony. Oczywiście my korzystamy ze sprzętu Sony, więc sprzęt Sony będzie się tu najbardziej przywijał. I z racji tego, że sklep przeszedł gruntowny remont, jest rozbudowa, duża akcja, żeby zachęcić klientów, codziennie są akcje promocyjne i spotkania z bardzo znanymi osobami ze świata foto i wideo. I ja w dniu dzisiejszym udało mi się tak jakby zdobyć wejściówkę limitowaną na spotkanie z Tomasem. Tomas to jest reżyser, o którym opowiem Wam może trochę później, trochę więcej informacji, bo mam 5 minut do spotkania, ale na początku warto podkreślić, że jest to osoba, która reżyserowała wiele klipów do Melody Grand Prix, czyli jest to osoba znana i osoba, która zna się na rzeczy i dzisiaj będzie taki krótki wykład, znaczy zakładam, że będzie krótki, będzie wykład o tym, jak być bardziej kreatywnym i jak opowiadać historię, czyli o tym, jak tworzyć storytelling do materiałów. Tutaj mam piękną sprawę Sony 50 ze światłem 1.2. Piękna wklęsła soczewka, widać, że porządny kawał sprzętu. Tutaj akurat przypięty do A7 IV. Już wiemy, że za 5 dni najprawdopodobniej wyjdzie A7 R5, czyli będzie kosmiczna 60-paropikselowa matryca. Obiektyw bardzo fajny, jeżeli ktoś z Was chciałby taki obiektyw na święta sprezentować, to na pewno nie pogardzę. Zresztą możecie zobaczyć, ile tutaj tych fajnych zabawek Sony przygotowało. Warto korzystać. Są też aparaciki, które jeszcze do niedawna miałem. Mamy tutaj mały, kompaktowy ZV-1. Możecie znać z naszych vlogów. No i oczywiście A7C, który niedawno pojechał do nowego Papa Andersa. Też bardzo fajny sprzęt. No, połowa tego, który mam w tym momencie, którego używam. Lecę dalej na wykład, na kolejną część nauki. Uczymy się, szkolimy. Uciekłem sobie tutaj w kątek. Akurat Joby tutaj ma swój kątek ze statywami i innymi rzeczami. Tak, jak na razie spotkanie jest super. Gość tutaj opowiada o swoich przygodach, jak swój storytelling prowadzi w telewizji. Przedstawia to na podstawie swoich historii, na podstawie tego, jak na przykład wyglądało to w Titanicu i przy Władcy Pierścieni, więc naprawdę spotkanie jest super. Spędziliśmy na razie tam pół godziny. Zarządzono 5 minut przerwy, więc mam niedużo czasu, żeby tutaj do Was się odezwać. Lecę zaraz też popatrzeć coś tutaj, bo wystawiają się inne firmy. Sprzętu jest naprawdę dużo, sklep jest potężny. Nie wiem, czy do 18 zdążę po prostu to wszystko obejrzeć, bo mamy tylko 1,5 godziny i w tym czasie odbywa się też to spotkanie, więc w przerwach będę tutaj zwiedzał i ewentualnie coś kupię, jeżeli po prostu trafi się fajna okazja i trafi się coś, czego akurat potrzebuję. Za mną tutaj potężna maszyna, niesamowicie duży dron ze specjalnymi jakimiś sensorami i czujnikami, więc na pewno jest to zabawka nie tania. Jak widzicie, gimbal jest potężny i sensor jest ogromny. Spotkanie i cała prelekcja, uważam, zakończyła się wielkim sukcesem. Oczywiście zostały dokonane zakupy. Kupiłem sobie z Peak Designa paski różne i zaczepy. Kupiłem 2 produkty, bo okazało się, że jeden mi sprzedawca przyniósł zły, więc jutro jestem tutaj zaproszony na zwrot towaru i ogarniemy jeszcze pewnie jakieś materiały, ewentualnie porozmawiać trochę o kartach CF Express typu A.
Więc tak, chłopak, który prowadził całe te spotkania, całą tą prelekcję, nazywa się Thomas Engenset i jest to, tak jak wam wspomniałem wcześniej, reżyser i znany twórca materiałów do social media i materiałów do norweskiej telewizji. Spotkanie było bardzo fajne, bardzo owocne. Dowiedziałem się na przykład, jak Melody Grand Final, wszystko to powstawało, jak były zrobione teledyski. No fajnie, że sklep Foto ugościł takiego gościa jak ja, takiego prostego Polaka, który gdzieś tam interesuje się trochę filmowaniem. Przy okazji potestuję dzisiaj Sony A7S III. Porozmawiałem sobie także z przedstawicielami z firmy Sony. Jestem też zaproszony oczywiście na jutro, no bo tak ładnie zagrali, że można przyjść, potestować obiektywy. Zobaczymy, czy będziemy z Sylwią mieli czas, ochotę i chęci poświęcić na przykład pół dnia, żeby tutaj pobyć, bo są też inne ważniejsze rzeczy do robienia w domu, chociaż takie hobby i kreatywność związana z tworzeniem materiałów, bo przyznam się szczerze, jestem mega nakręcony tym, żeby nakręcić coś w dniu jutrzejszym. Dzisiaj się żegnam, nie będę już przedłużał. Idę wykorzystywać zdobytą na spotkaniu wiedzę i budować swoją kreatywność i korzystać z idei, które dzisiaj zostały mi wpojone trochę do głowy.